Cześć! W jakim stanie są drogi w Polsce? Generalnie w coraz lepszym, chociaż nadal jest wiele miejsc, chyba każdy z nas z pamięci wymieni kilka, gdzie nawierzchnia nie była remontowana od wielu, wielu lat. Dziury, kolejny, przełomy, to wszystko sprawia, że zawieszenie w naszym samochodzie musi wykonać sporo pracy i przez to oczywiście szybciej się zużywa. W miastach też zawieszenie ma sporo do roboty nawet przy zupełnie nowej nawierzchni. Progi zwalniające, wysokie krawężniki czy pojawiające się w dziwnych miejscach studzienki kanalizacyjne. To norma. Pojawia się pytanie, czy można ograniczyć zużywanie się zawieszenie samochodu podczas codziennej jazdy. Czy są na to specjalne sposoby, czy sprawdza się stara reguła jak dbasz, tak masz. Zapraszam na krótki poradnik. Dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z firmą SKF, uznanego producenta łożysk oraz zawieszeń samochodowych, które stosowane są nawet w Ferrari. Mają w tych dziedzinach kilkadziesiąt lat doświadczeń, a oto ich rady, jak poprawnie dbać o zawieszenie w aucie. Zacznijmy od miasta. Jak dbać o zawieszenie w mieście? Najważniejsze jest odpowiednie zachowanie w tych samych powtarzających się sytuacjach. Na przykład przejeżdżanie przez próg zwalniający. Chyba każdy kierowca wie, że taki przejazd należy wykonać z minimalną prędkością, często o wiele niższą niż ta, którą nakazują znaki ustawione przy nich. Ważne jest, by prędkość wytracić przed najechaniem na próg, a nie w trakcie najeżdżania. A co jeśli zagapimy się i nie zauważymy progu? Jeśli będzie taka możliwość, to można pomóc zawieszeniu przetrwać, skręcając w kierunku koła, które ma właśnie najechać na przeszkodę, odciążając w ten sposób zawieszenie. W przypadku krawężników ważne jest to, aby po pierwsze najazd wykonać z niewielką prędkością. Oprócz zawieszenia może ucierpieć też zderzak, opona i felga, ale także nieprostopadle. Podjazd pod kątem znacznie zmniejsza opory, z którymi musi poradzić sobie zawieszenie obciążonego koła. W trasie należy oczywiście bacznie obserwować drogę, aby w miarę możliwości ominąć większe dziury. Kiedy jednak takiej dziury ominąć się już nie da i już w nią wpadniemy, a po dźwięku, który wydał samochód, wiemy, że był to niemały krater, warto się zatrzymać i sprawdzić, czy wszystko jest ok. Jak sprawdzić? Skręcić kierownicę tak jak przy manewrach parkingowych i posłuchać, czy zawieszenie nie wydaje nowych, niepokojących dźwięków. Wiadomo, tak sprawdzimy raczej tylko przednie koła, ale nawet jeśli uznamy, że nic poważnego się nie stało, po takiej przygodzie warto pojechać do warsztatu i zweryfikować, czy nasze przeczucie pokrywa się ze stanem faktycznym. Przed wyjazdem w naprawdę długą trasę warto też podjechać do warsztatu na test zawieszenia. Trwa parę minut i kosztuje tyle co nic, ale zweryfikuje stan zawieszenia i podpowie, czy może po powrocie z trasy trzeba będzie wymienić pewne elementy na nowe. Wiedza o stanie zawieszenia również wpływa na naszą pewność i poczucie bezpieczeństwa za kierownicą. A kiedy już jesteśmy na drodze o słabszej nawierzchni, starajmy się trzymać środka swojego pasa ruchu lub osi jezdni. Dlaczego? To właśnie prawa krawędź drogi jest często najbardziej zniszczona. To tam pojawiają się kolejne dziury czy załomy, a oprócz tego brud, kawałki asfaltu, piasek oraz różnego rodzaju pyły. Jeśli na przykład okaże się, że osłona półosi napędowej jest nieszczelna, jazda prawą stroną jezdni jeszcze bardziej skróci życie tego elementu. Ważna uwaga dla właścicieli nowych aut, bo kupując nowe auto rzadko kiedy bierzemy pod uwagę rodzaj zawieszenia. A warto to zrobić, bo bardziej skomplikowane konstrukcje, w których zastosowano niepopularne rozwiązanie, mogą być trudniejsze i droższe w eksploatacji i konserwacji. Wysłuchałeś 5 rad drogowych i jednej ekstra rady. Czas na 2 rady gratis, rady warsztatowe. Zanim wybierzesz się do warsztatu, nie warto odkładać na później wymiany pewnej części, bo przecież jeszcze jeżdżę i jakoś to wytrzyma, bo to może się zemścić. Przykładowo koszt wymiany jednej części to na przykład 100 zł, tylko wtedy, gdy zrobimy to od razu, a cała reszta jest sprawna. Jeśli jednak pojeździmy z tym stukaniem kolejne pół roku, to po tym czasie naprawa może okazać się nawet 10-krotnie droższa, bo zużyta część A wpłynęła na szybsze zużycie części B, C i D. I z wymiany robi nam się remont. A jak wiadomo, wszyscy kochamy remonty i przy okazji druga rada warsztatowa, jak już wymieniamy część z jednej strony, to od razu wymieniamy je parami. Czyli jeśli wymieniamy wahacza z prawej strony, to z lewej też wypadałoby to zrobić. Dlaczego? Po pierwsze różnica w działaniu i skuteczności. Kilkuletni wahacz zawsze będzie się zachowywał inaczej niż całkiem nowy, nawet jeśli ten starszy wciąż jest w niezłym stanie. Zawieszenie w samochodzie to tak naprawdę system naczyń połączonych. Oczywiście zupełnie inne rozwiązanie techniczne znajdziemy w 20-letniej Corsie, a inne w najnowocześniejszym Mercedesie, ale wszystkie te rozwiązania obowiązuje jedna uniwersalna reguła. O zawieszenie trzeba dbać i monitorować jego stan.
Niezależnie od tego, czy w Twoim aucie są resory piórowe, czy najbardziej zaawansowana pneumatyka, reguła jest taka sama. Dbaj o zawieszenie. I na koniec jeszcze raz dziękuję firmie SKF za wsparcie przy powstawaniu tego filmu.